Jednym z symboli Gdańska są stoczniowe żurawie i stanowią charakterystyczny element jego krajobrazu. W historycznych annałach złotymi zgłoskami zapisana jest znana na całym świecie Stocznia Gdańska. Wielu również słyszało o Stoczni Cesarskiej, która wcześniej nazywała się Królewską. Mało kto już dziś wie, że tuż obok niej znajdowała się inna stocznia, która nazywała się Stocznią Schichau. I to właśnie tam został zbudowany gdański Titanic, a w zasadzie dwa. Pozwól, że przybliżę Ci historię tego niezwykłego miejsca. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Kamil, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Skąd się wzięła stocznia? Ano, żył kiedyś Ferdynand Schichau, który prawdopodobnie był dziadkiem Donalda Sutherlanda. To elblążanin pochodzenia holenderskiego, który zajmował się w początkach swojej kariery konstrukcją maszyn parowych. W swoim życiu umiejętnie rozwinął działalność gospodarczą związaną z tymi urządzeniami i dorobił się ogromnego majątku. Większość swojego życia spędził w Elblągu, gdzie wybudował pierwszą stocznię, jednak z uwagi na możliwości Gdańska przeniósł do niego dużą część swoich interesów pod koniec XIX wieku. W walentynki 1889 roku Schichau stał się właścicielem terenów, gdzie znajdował się szaniec wapienny w Gdańsku, czyli około 50 hektarów powierzchni pomiędzy Martwą Wisłą a linią kolejową. Ów teren wymagał wielu prac, gdzie należało osuszyć bagienne podłoże oraz rozebrać szaniec. Samo osuszenie wiązało się z przewiezieniem 200 000 metrów sześciennych piasku i kamieni ze wzgórza Wroni-Szaniec niedaleko obecnego placu zebrań ludowych. Co ciekawe, by przetransportować piasek do budowanej stoczni, wykorzystano kolejkę linową, która znajdowała się nad Wielką Aleją i torami kolejowymi. Trzeba również dodać, że prace przy równaniu i kształtowaniu gruntów trwały 8 miesięcy, a w niektórych miejscach ten teren został podniesiony nawet o 4 metry. Pomimo konieczności wykonania dużej ilości prac bagrowniczych, warunki były w tym miejscu wręcz idealne. Na tamte czasy w stoczni Schichau można było budować wszelkiego rodzaju jednostki towarowe, pasażerskie, jak i wojenne. Początkowo znajdowały się w niej dwie pochylnie, jednak do 1918 roku było ich 7. Wszystkie były odkryte i liczyły od 100 do ponad 200 metrów długości. Już przy powstawaniu stoczni Ferdynand otrzymał pierwsze zamówienia na budowę statków, gdzie pierwszym był krążownik korweta Gefion dla niemieckiej marynarki. Jego zwodowanie odbyło się w maju 1893 roku w obecności cesarza Wilhelma II. Pierwszym statkiem pasażerskim był zaś Kaiser Friedrich dla 3000 osób, który został zwodowany 4 lata później. Była to jednostka na tyle nieudana, że zleceniodawca nie zdecydował się na jej odbiór. Ten nastąpił dopiero 15 lat później, ale przez innego armatora. Gdyby jakość statku Kaiser Friedrich była jak jakość tego kanału, to na pewno statek dumnie pływałby zarówno po Atlantyku, jak i Pacyfiku. Dlatego proszę, doceń moją pracę, polub ten film, zasubskrybuj kanał i udekoruj jakimś marynistycznym komentarzem, nawet w stylu ahoj, mi się podoba, i nie przekręcaj literek. W ciągu pierwszych 25 lat od powstania stoczni przekazano armatorom 72 jednostki, z czego większość zasiliła niemiecką flotę. Oprócz statków pasażerskich, transportowych i wojennych powstały tam również promy, holowniki czy pogłębiarki. Stocznia bardzo szybko się rozwijała i potrzebowała coraz więcej miejsca. Dlatego też została wykupiona część wyspy Ostrów, ta położona naprzeciwko stoczni, gdzie powstały baseny. Po wybuchu I wojny światowej nastąpiło przebranżowienie na jakiś czas stoczni. Zaprzestano budowy statków handlowych, a rozpoczęła się produkcja torpedowców i łodzi podwodnych. Tych pierwszych powstało 12, a tych drugich nie ukończono do czasu zakończenia wojny.
Utworzenie wolnego miasta Gdańska spowodowało spore kłopoty stoczni Schichau. Po pierwsze, stocznia w Elblągu została odcięta od tej w Gdańsku, a obie stanowiły system naczyń powiązanych. Po drugie, Gdańsk został zdemilitaryzowany i nie było już możliwości budowy statków wojennych. W sierpniu 1920 roku miała miejsce manifestacja robotników, gdzie duża ich liczba została po prostu zwolniona. Co ciekawe, kilka lat wcześniej w stoczni doszło do innego strajku, podczas którego robotnicy domagali się zmniejszenia godzin pracy do 9,5. Tata Maty nie byłby zadowolony. Pomimo problemów z armatorami cywilnymi udało się w stoczni do 1935 roku zbudować prawie 70 jednostek, w tym Kolumbusa, który był na tamten czas największym statkiem pod niemiecką banderą. Pomimo takiego sukcesu stocznia i tak prawie upadła, ale interwencja państwa niemieckiego z 1926 roku w postaci subwencji uratowała stocznię przed zamknięciem. 3 lata później stocznia została przekształcona w spółkę akcyjną. Kolejne lata i zmieniająca się sytuacja w Europie spowodowały, że stocznia zaczęła odżywać. Od 1933 roku ponownie produkowała statki dla niemieckiej marynarki wojennej, w tym minowce i torpedowce. Początkowo prace były wykonywane w tajemnicy, ale z czasem już zupełnie jawnie. Po wybuchu II wojny światowej produkowano już tylko statki wojenne i były to okręty podwodne. Sama stocznia zaś zyskała specjalny status zakładów produkujących na potrzeby Wehrmachtu. Pierwszy ubot został w stoczni zwodowany w dniu 1 lutego 1941 roku, by do końca wojny wybudować 94 sztuki dla nazistowskiej armii. W październiku 1944 roku na terenie stoczni był utworzony podobóz Stutthof, gdzie pracowało początkowo 500 więźniarek, a z czasem kolejne 1100 osób. To właśnie budowane w stoczni uboty były głównym powodem nalotów lotnictwa aliantów na Gdańsk od połowy 1942 roku i to właśnie z tego powodu na terenach stoczni powstały pierwsze schrony przeciwlotnicze. Podczas konferencji w Jałcie w 1945 roku Roosevelt namawiał Stalina na jak najszybszy ostrzał artyleryjski stoczni w Gdańsku. Od początku marca trwały już regularne bombardowania. W dniu 17 marca praca w stoczni Schichau została wstrzymana, a w dniu 27 marca wojska radzieckie zajęły tereny stoczni z całym ich dobrobytem w postaci okrętów, ich elementów, jak i całych linii produkcyjnych. W czerwcu 1945 roku utworzono instytucję o nazwie Zjednoczenie Stoczni Polskich, która miała zająć się przejęciem stoczni przez władze polskie. Wtedy też stocznia Schichau otrzymała nazwę stocznia nr 2. 2 lata później została połączona ze stocznią nr 1, czyli wcześniej królewską, i tak razem utworzyły Stocznię Gdańską. A jak to miejsce ma wyglądać w przyszłości? Plany zakładają zagospodarowanie tych terenów. Miałyby się tutaj znajdować zabudowania z mieszkaniami, biurami oraz hotelami. W nie zaś mają ponoć być wkomponowane historyczne elementy z halami, żurawiami czy torowiskami. Oby ktoś tego nie spartaczył, bo potencjał jest przeogromny. Gdański Titanic. Mówiąc Gdański Titanic, mam na myśli oczywiście statek Columbus, a w zasadzie 2 takie statki wybudowane w stoczni Schichau na początku XX wieku. Spoilerując trochę to zagadnienie, od razu powiem, że ani pierwsza wersja Columbusa, ani druga nie próbowała rozbić góry lodowej i być wdzięcznym tematem filmów z Leonardo DiCaprio. Ich koniec jednak nie był usłany różami, a raczej żyletkami i ogniem. Na przełomie XIX i XX wieku największym klientem dla stoczni Schichau był niemiecki armator o trudnej dla mnie do wymówienia nazwie Norddeutscher Lloyd.
Początkowo gdańska stocznia produkowała dla niego parowce pocztowe, ale z czasem również i transatlantyki, których budowa była nie lada wyzwaniem technicznym. Przed I wojną światową bremeński armator zamówił 2 wielkie transatlantyki i co ciekawe budowa pierwszego zakończyła się prawie sukcesem w 1913 roku. W obecności księcia pruskiego w dniu 17 grudnia statek został zwodowany i nadano mu imię Columbus. Miał on 228 metrów długości, czyli 41 metrów mniej niż Titanic i miejsca na taką samą ilość pasażerów, czyli około 2,5 tysiąca osób. Bliźniaczy statek w tym czasie był nadal w trakcie budowy, jednak z uwagi na wojnę jego produkcja została wstrzymana. Columbus numer 1, pomimo tego, że został w 1913 roku zwodowany, to nie był jeszcze skończony. Wymagał kilku poprawek tu i tam, ale tym już nie zajmowali się inżynierowie z Gdańska. Po przegranej I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego Niemcy musiały zwycięskim mocarstwom przekazać wszystkie swoje statki. I tak w 1920 Columbus trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie został przejęty przez towarzystwo White Star. Budowa statku zaś została zakończona przez firmę Harland & Wolff, czyli ci sami ludzie, którzy zbudowali Titanica. W 22 roku statek wypłynął do Nowego Jorku w swój dziewiczy rejs, wcześniej zmieniając jego nazwę na Homeric. Skoro pojawił się Homer, to i musiała być jakaś tragedia. Jednak zanim zatonie nasz gdański Titanic, nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, aby nie poszedł on na dno, a święcił triumfy niczym polska flota w bitwie pod Oliwą. Co do Homerica. Smutna to była historia, gdyż prezesi White Star uważali, że ten jest zbyt wolny. Został on przebudowany i trochę udało się go przyspieszyć, jednak nie na tyle, by szefowie byli zadowoleni. Miał on również zbyt dużo miejsc dla trzeciej klasy, co nie podobało się władzom USA i został wycofany z długich tras. W 1936 roku gdański statek został sprzedany na złom, a następnie rozebrany do ostatniej śrubki. Columbus numer 2 po I wojnie światowej nie zmienił swojego właściciela i służył Niemcom. Był to w tamtym czasie największy statek pod banderą niemiecką. Jego pierwszą nazwą miał być Hindenburg, ale po katastrofie sterowca ta nazwa niezbyt dobrze się kojarzyła. No okej, trochę zmyślam, bo sterowiec spłonął w 1937. Wodowanie statku nie obyło się oczywiście bez komplikacji, gdyż przy zsuwaniu z toru zjazdowego statek się nieszczęśliwie zablokował i 2 miesiące trwała walka, by go uwolnić. Jak się z czasem okazało, niemiecka technologia była lepsza od brytyjskiej. Podczas gdy Columbusa numer 1 udało się przyspieszyć do 19 węzłów, tak Columbus numer 2 pływał z prędkością 22 węzłów. Gdy wybuchła II wojna światowa, Columbus numer 2 pływał w rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. 19 grudnia 1939 roku, gdy krążył w okolicach portu Veracruz w Meksyku, napotkał na swojej drodze brytyjski niszczyciel, który oddał w jego kierunku ostrzegawczy strzał. Kapitan wyszedł z założenia, że nie będzie się poddawał i żaden Anglik nie będzie chodził po niemieckim pokładzie. Dlatego też wydał rozkaz załodze opuszczenia statku, a wcześniej jego podpalenie. Na statku było bardzo dużo drewna, dlatego też szybko poszedł na dno. I tak na koniec dodam, że do 1945 roku większy statek pasażerski niż Columbus nie opuścił żadnej gdańskiej stoczni. I to by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce.